Witajcie kochani! Zapraszam Was bardzo gorąco do poznania razem ze mną historii moich gości. Będzie motywująco, ciekawie i po prostu życiowo. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Magdalena Pankiewicz, polska ilustratorka, która z kreską robi po prostu cuda. Cześć Magda, przede wszystkim bardzo się cieszę, że natrafiłam na Twoje konto na Instagramie, które zawiera mega mnóstwo ilustracji, które są naprawdę wyjątkowe i ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Zawsze chciałam rysować, niestety do tej pory się to nie udało, natomiast bardzo się cieszę, że mam przyjemność porozmawiać z Tobą, bo będzie dużo o rysowaniu, będzie też dużo o Tobie i takim punktem startowym, od którego chciałabym wyjść, jest poznanie Twojej historii. Jak zaczęła się Twoja przygoda z ilustracją, jak zostałaś ilustratorem, czy był to kompletny przypadek, czy może pewne zamierzone kroki w tym kierunku? Ja na początek chciałam bardzo podziękować w ogóle, że zaprosiłaś mnie tutaj. Jeżeli chodzi o początek mojej pracy, to pewnie moja historia nie będzie taka super wyjątkowa. Pewnie każdy ilustrator ma podobną historię. Rysowałam od dziecka, chodziłam na różne kółka plastyczne, później naturalnie wybrałam liceum o profilu właśnie humanistycznym, też tam były zajęcia z rysunku. Czyli rysunek był zawsze obecny w Twoim życiu? Tak, totalnie, od samego początku, od kiedy w zasadzie sięgam pamięcią. Później wybrałam bardzo naturalnie studia na Wydziale Malarstwa i w trakcie studiów w zasadzie jakoś tak tuż przed dyplomem zaczęłam się zastanawiać, no ale co dalej, czy ja na pewno w ogóle chcę być malarką. I wtedy trafiłam na warsztaty z ilustracji modowej. A, z ilustracji modowej? Tak. I to Cię tak bardzo zaciekawiło, że podążasz w tym kierunku aż do dzisiaj? Tak, w zasadzie tak. W ogóle ta ilustracja modowa gdzieś tam się przewijała tak naprawdę w moim życiu. Zawsze zwracałam uwagę na ilustrację modową gdzieś tam na różnych opakowaniach, w magazynach. Trochę wycinałam sobie z gazet Czyli nie przechodziłaś obojętnie w ogóle? Tak, zdecydowanie, ale myślałam, że to jest jakby tak abstrakcyjny zawód w Polsce, że w zasadzie nie mogę go wykonywać, że pewnie nie znajdę zleceń, nie będzie klientów, no bo to jest jakaś taka nisza. Ale przyznam, że te warsztaty z ilustracji dały mi takiego kopa, że pamiętam, że to było 12 lat temu już. Czyli od 12 lat jesteś ilustratorką? Tak. I dało mi takiego kopa, że w zasadzie w miesiąc zrobiłam portfolio. Pamiętam, że to był grudzień, jak byłam na warsztatach, w styczniu zrobiłam portfolio, a w lutym już miałam pierwsze zlecenia. No to bardzo szybko. Tak. Bardzo szybko, to miałaś dużo takiego szczęścia, ale też pewnie w to wierzyłaś, że warto byłam. iść w tym kierunku, prawda? Byłam niesamowicie wtedy uparta. Myślę, że teraz nawet nie jestem aż tak uparta jak wtedy. I w ogóle nie zakładałam, że może się nie udać. Okej. A początki były ciężkie? Tak jak w ogóle, tak jak sięgasz pamięcią, z perspektywy teraz osoby, która już ma 12 lat doświadczenia w tym zawodzie? Tak, na pewno wtedy ilustracja w Polsce raczkowała. Bardzo niewielu klientów wtedy decydowało się w ogóle na współpracę z ilustratorami. Było trochę ilustracji prasowej, ale teraz jest tego po prostu zdecydowanie więcej. A co zmieniło perspektywę, że ten zawód zyskał tak bardzo na znaczeniu? Czy możesz na przykład określić, co według Ciebie było takim punktem zwrotnym w tym zawodzie? Myślę, że przesyt fotografią w ogóle. Okej. I za granicą właśnie coraz więcej czy magazynów, czy kampanii reklamowych pojawiało się ilustrowanych. I myślę, że to skłoniło właśnie klientów i polskie marki do szukania jakichś takich alternatyw. Przechodząc przez Twoje konto na Instagramie, widziałam mnóstwo przepięknych ilustracji, które mają swój wyjątkowy styl, subtelna kreska, jak również intensywne kolory, które są Twoim takim znakiem firmowym. I chciałam się zapytać, czy Ty sobie to wypracowałaś, ułożyłaś w głowie wcześniej, czy po prostu stało się to też właśnie tak bardziej spontanicznie poprzez różne zlecenia, które miałaś na przestrzeni lat? W ogóle fajnie, że o to pytasz, bo styl tak naprawdę wypracowałam przez ostatnie 12 lat i tak naprawdę swobodnie się czuję ze swoją kreską gdzieś dopiero od 5-6 lat. Tak naprawdę wcześniej czułam, że to do końca nie jest to i rysowałam głównie ołówkiem, takie bardzo minimalistyczne, w zasadzie czarno-białe ilustracje. I z jednej strony oczywiście mi się to podobało i czułam, że to jest moje, ale czegoś Ci brakowało? Tak, czegoś mi dokładnie brakowało. I trochę zadecydował przypadek tak naprawdę. A tym przypadkiem co było?
Pamiętam, że siedziałam w domu i po prostu bawiłam się jakoś kolorami, nakładałam różne filtry na moje ilustracje i nagle trafiłam po prostu I na poczułaś, że to odcień, jest to. tak, różu, fioletu, które jakby totalnie mnie otworzyły. I naprawdę pamiętam nawet ten dokładnie jeden wieczór, kiedy wszystko się zmieniło i kiedy poczułam, że o Boże, to jest właśnie to. I totalnie zwraca się na to uwagę, bo Dziękuję. dla mnie to w 100% trafia i to jest taka moja estetyka i przyznam się szczerze, że sobie pomyślałam, wow, co za fajne prace. I tak z perspektywy takiego odbiorcy, na pewno ktoś, kto zobaczy po raz pierwszy Twoje ilustracje, będzie Cię później kojarzył właśnie z tymi kolorami i z tą taką delikatną kreską. A też widziałam właśnie na Twoim koncie, że współpracujesz z wieloma markami, dużymi markami, Estée Lauder, Answer, Dell. Jak trafiają do Ciebie te zlecenia? Czy to bardziej właśnie duże koncerny zwracają się z pewną propozycją współpracy, czy bardziej na przykład Ty eksponujesz się, wychodzisz i oferujesz swoje usługi na zewnątrz? Przyznam, że ja mam takie szczęście, że naprawdę od bardzo dawna nie musiałam w ogóle wysyłać nigdzie portfolio i tego nie robiłam, chociaż pewnie powinnam, żeby mieć tych zleceń jeszcze więcej. Większość moich klientów trafia do mnie właśnie przez Instagram, widzą moje ilustracje i po prostu znajdują kontakt. Czyli Instagram jest dobrym źródłem zdecydowanie, cały czas. też właśnie, że zlecenia wpływają i ekspozycji swojej Tak. pracy, takie portfolio online. Tak, dokładnie tak. Ale druga część klientów na przykład trafia do mnie poprzez edytoriale, które robię do magazynów, że na przykład klient widzi moją ilustrację powiedzmy w wysokich obcasach, podoba mu się ta estetyka, kolorystyka i postanawia się ze mną skontaktować. Okej, czyli są takie dwie Tak, drogi. tak, A zdecydowanie. z której, nie wiem, ilustracji, z którego projektu jesteś szczególnie dumna i uważasz, że to było coś naprawdę wartego zrobienia, coś, pod czym w 100% się podpisujesz, bo to jest Twoje? Ja w ogóle najbardziej lubię te personalne oczywiście projekty, przy których nie mam żadnego briefu i nie muszę się stosować do Masz jakichś określonych dowolność. zasad, tak, kolorystyki. To jest najfajniejsze, bo wtedy właśnie czuję pełną wolność i niczym się nie muszę przejmować. Na szczęście klienci są też coraz bardziej otwarci i już tak... Na pomysły artysty? Tak, dokładnie. Już tak nie próbują ingerować w każdą kreskę i w każdą plamę kolorystyczną. Jednym z moich ulubionych projektów właśnie jest projekt, o którym wspomniałaś, dla Estée Lauder, kiedy miałam właśnie taką dużą możliwość wyrażenia siebie, nie było takiego ścisłego briefu, pod który musiałabym się... Czyli klient pozwolił Ci? Tak, pozwolił mi zaszalić właśnie nawet z kolorami i z całą estetyką. Fajnym też projektem były koszulki dla Answer. W ogóle to zlecenie było dzięki mojej agencji, w której jestem, Matt Illustrators. Ale takich projektów na szczęście w ogóle jest coraz więcej, takich, w których mogę być tak totalnie sobą. Okej, a każdy artysta tak naprawdę właśnie poszukuje inspiracji w różnych obszarach. Jedni czują takie bodźce właśnie artystyczne, dostając je od natury, inni właśnie poprzez podróże, jeszcze inni chodząc do teatru, patrząc bądź do galerii, patrząc na sztukę. A Ty jak poszukujesz i radzisz sobie, żeby cały czas mieć to źródełko inspiracji, żebyś cały czas mogła tworzyć, bo jednak ja sobie tak myślę z perspektywy osoby, która nie jest artystą, ale jest to zawód bardzo wymagający, bardzo też często wypalający artystów, że potrzebują przerwy, bo to tempo, ta intensywność myślenia, tworzenia ciągle nowych rzeczy jest ogromne, więc jaką Ty masz receptę na to, żeby właśnie poszukiwać sobie inspiracji? W ogóle jak radzisz sobie, żeby ta inspiracja cały czas była podtrzymywana? Kiedyś zdecydowanie częściej właśnie szukałam inspiracji w pracach innych osób, na przykład w fotografii, w obrazach, chodziłam po galeriach, a przyznam, że z perspektywy czasu czuję się już tak przebodźcowana obrazami, że właśnie ten kontakt z naturą jest dla mnie kluczowy i taki totalny reset głowy, żeby właśnie nie widzieć kolejnych rzeczy, które ktoś stworzył, tylko odpocząć, wyciszyć głowę. Uwielbiam podróżować, tak, więc właśnie na wakacjach staram się też nie przebodźcowywać jakimiś kolejnymi
rzeczami w internecie, tylko po prostu wyciszyć się i cieszyć chwilą tak naprawdę. Zostawić internet, a bardziej Tak, patrzeć, tak, co jest tu i teraz, zdecydowanie, tak fizycznie. zdecydowanie. A z kraju właśnie z podróży, które tak mogłabyś wymienić, są bardzo inspirujące, na przykład podróże. Ja pamiętam, że duże wrażenie na mnie wywarło Maroko i te wszystkie ichniejsze właśnie płytki, Tak, albo, wzory, tak, paterny. albo Portugalia, też przepiękna właśnie mozaika, no, cudo. Ja akurat teraz jestem po wakacjach na Sardynii, więc jestem zakochana w tej wyspie. Włoskie klimaty. Tak, włoskie klimaty, ale też niesamowita przyroda, której na przykład wcześniej jakoś tak we Włoszech nie widziałam, czy Nie na widziałaś. Sycylii, czy gdzieś. Bardzo egzotyczna, bardzo intensywnie zielona, niesamowite kolory, no i niesamowite słońce. Tak naprawdę to słońce robi wszystko, bo Tak, światło ma zawsze światło jest duże zupełnie inne niż w znaczenie. Polsce. Tak, jak dokładnie. najbardziej. A masz kogoś właśnie ze swojej dziedziny rysunku, ilustracji, kto jest dla Ciebie guru, kimś, na kim możesz się wzorować? Jest ktoś w Twojej głowie taki? Tak, mam taką ilustratorkę, Cecilia Karsztet. To jest skandynawska ilustratorka modowa, ale właśnie potrafi tak w bardzo minimalistyczny sposób pokazywać tą modę. I podoba Ci się jej estetyka? Bardzo, bo dużo tam jest takiej abstrakcyjnej plamy, różnych takich linii, które na pierwszy rzut oka nawet niekoniecznie się łączą ze sobą, ale jakby wszystko świetnie współgra kompozycyjnie. Okej. A są w ilustracji różnego rodzaju style, jakieś techniki? Jeżeli mogłabyś jeszcze tutaj troszeczkę moim widzom zdradzić rąbka tajemnicy właśnie odnośnie takich technik, bo my jesteśmy pewnie laikami w Twojej dziedzinie, więc jak najbardziej bym była chętna poznać, jak wygląda. Jasne. Ja akurat rysuję wszystko cyfrowo od jakiegoś czasu, ale staram się w ogóle, żeby ten mój styl jak najbardziej naśladował też techniki tradycyjne, jakieś takie malarskie. Ale są ilustratorzy, którzy cały czas rysują wszystko ręcznie i jest to super cenne i wartościowe. Dużo ilustratorów dziecięcych, którzy ilustrują książki dla dzieci. Próbuję też stylem naśladować delikatnie oczywiście styl kreski dziecka, czyli ta taka trochę zachwiana linia, nieidealna. Dużo jest cały czas ilustracji wektorowej, która jest na przykład bardzo ceniona przez reklamodawców, przez dużych komercyjnych klientów, bo to jest taka płaska plama koloru, którą też łatwo Czyli tych modyfikować. technik jest mnóstwo. Technik jest mnóstwo i tak naprawdę każdy też próbuje coś tam jakoś łączyć ze sobą. Teraz bardzo modny jest kolaż na przykład. Okej. Tak jak mówiłaś, że jest tradycyjna metoda i jest taka bardziej digitalowa i one się od siebie różnią, że jedna jest bardziej skomplikowana, rzeczywiście nie wiem, jak posługujesz się tą kreską tak tradycyjnie, czy jednak na przykład digitalowa jest bardziej wymagająca, mówiąc tutaj jakby z Twojego punktu widzenia. No, oczywiście techniki tradycyjne są zdecydowanie bardziej pracochłonne i trudniejsze. No nie ma tego Ctrl-Z, które zawsze ja przynajmniej mogę wcisnąć i sobie coś poprawić. I ten tryb pracy jest bardziej skomplikowany, że jednak trzeba najpierw narysować ręcznie, później zeskanować, później połączyć to jakoś na przykład w programie cyfrowym. Ja Więc staram jest się... dużo niuansów Tak, takich. dokładnie tak. I dużo też takiego przypadku, no bo czasem nie da się czegoś idealnie narysować, prawda? A Ty starasz się? Już nie, bardziej staram się jednak improwizować i nawet jak widzę, że ta kreska tutaj zachwiała mi się ręka, to już tak obsesyjnie nie poprawiam tego, aż wszystko będzie idealnie. Chcę, żeby po prostu moje ilustracje były jak najbardziej naturalne. No tak, ale tak jak wspomniałaś na początku, że właśnie kwestią przypadku było, że odnalazłaś swój styl, Tak, to zaczęłaś prawda. eksperymentować i de facto te próby i pewnie metody dobre, złe spowodowały, że odnalazłaś tak naprawdę coś, co identyfikujesz się, Tak, co totalnie. identyfikujesz się w 100%, więc to jest fajne. Ja też jestem właśnie z tej szkoły, że wolę próbować, sprawdzać i nawet czasami jak nie trafię, no trudno, ale po prostu w pewnym momencie dojdziesz właśnie do tego, czego szukałeś przez Dokładnie. Trzeba czasami zaufać przypadkowi. tak, po prostu. długi okres czasu. A w planach na najbliższe miesiące są jakieś ciekawe projekty na liście? Tak, teraz robię ilustrację dla nowo powstającego serwisu lifestyle'owego, o którym oczywiście nie można mówić, więc coś tam się dzieje. W ogóle niesamowite są te wakacje, bo to też jest taki minus mojej pracy, że czasami ta praca jest, czasami jej nie ma, czasami się czeka na zlecenia tygodniami. A jak przyjdą, to później nie wiesz, co w ręce włożyć. Taki był dokładnie zeszły tydzień. Dokładnie. Czyli dzieje się dużo. Tak, a w te wakacje bardzo dużo się dzieje, więc
Super, czyli pracę nad portalem lifestyle'owym, tak. które powstaje, czy jeszcze coś, jakieś... Cały czas regularnie współpracuję z różnymi magazynami, więc edytoriale, niedługo A będzie jakie to okład. są magazyny? Wysokie obcasy głównie, ale też Zwierciadło, Sens. Okej. To taka topowa półka. Tak, wszystkie kobiece magazyny. w Kobiece zasadzie. magazyny, tak, dokładnie. A powiedz mi, Magda, tak właśnie kończąc, czego mogę Ci życzyć, bo zawsze właśnie zadaję to pytanie swoim gościom, więc Ty masz taką listę właśnie życzeń aktualnie? Ja lubię mieć spokój i w tym spokoju jakby zawiera się i ten work-life balance, właśnie żeby mieć czas i na pracę, ale też na jakieś swoje rzeczy, ale też żebym miała takie bezpieczeństwo, żeby właśnie były zlecenia na horyzoncie. Żeby zawsze była praca? Tak, żeby dało mi to jakieś takie poczucie, że nie muszę myśleć, co będzie za pół roku albo za rok. Okej, no to dobrze, to tego Ci życzę Dziękuję bardzo. i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli nieraz podziwiać Twoją pracę na koncie, na Instagramie na pewno, ale też czy w galeriach, czy w innych Dzięki. miejscach. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.